Dzisiaj pokażę Wam dwa retro komputery klasy PC od firmy Compaq, które wyglądały tak, jakby bardzo chciały zostać Apple'owymi Macintoshami. Mowa o serii Presario w wersji All-in-One, czyli komputerach, w których monitor i jednostka centralna zamknięte zostały w jednej obudowie. Dzisiaj oczywiście takie konstrukcje nikogo już nie dziwią, ale w połowie lat 90. był to dość nietypowy widok, szczególnie w świecie domowych komputerów klasy PC. Compaq kierował ten model do osób, które chciały postawić komputer w domu, podłączyć jeden kabel zasilający myszkę oraz klawiaturę i od razu cieszyć się preinstalowanym systemem Windows. Obecnie to jedne z ciekawszych i bardziej charakterystycznych komputerów stacjonarnych z tamtej epoki. Przy stosunkowo niewielkich gabarytach integrują klasyczny monitor CRT, pełnoprawny komputer PC z doklejonymi głośnikami stereo, pozwalając w pełni poczuć klimat domowej informatyki lat 90. Dzisiaj mam dla Was dwa komputery reprezentujące tę rodzinę. Pierwszy, starszy, to model wydany w 1994 roku. Presario CDTV528 oparty na procesorze 486DX266 to konstrukcja reprezentująca schyłkowy już okres ery procesorów 486, które w tamtym czasie nadal oferowały bardzo dobrą wydajność dla użytkownika domowego. Taki zestaw bez problemu radził sobie z systemem Windows 3.11, programami multimedialnymi oraz większością gier pierwszej połowy lat 90. Druga sztuka to wydany zaledwie rok później model Presario 5520, konstrukcja już znacznie nowocześniejsza, wyposażona fabrycznie w procesor Intel Pentium 75. Zgrywa się to z okresem debiutu Windowsa 95, który w przypadku tego modelu był już fabrycznie preinstalowany. Chociaż oba komputery należą do tej samej rodziny Presario i dzieli je zaledwie rok, wydajnościowo to niemała przepaść. Sprawdzimy, czym różnią się te dwa modele, jakie wyposażenie oferowały, jak wypadają po ponad 30 latach oraz jak sprawdzają się dzisiaj jako maszyny do retro gamingu i zabawy. Witajcie na kanale i lecimy z tematem. Ale zanim przejdziemy do podzespołów, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy ich dość nietypowej konstrukcji. Już na pierwszy rzut oka widać, że projektanci chcieli stworzyć coś więcej niż kolejnego beżowego peceta stojącego pod biurkiem na tureckim dywanie. Seria Presario All-in-One wyraźnie odcina się od typowych komputerów PC. Charakterystyczna jest tutaj masywna, jednolita bryła obudowy, szeroka ramka otaczająca kineskop oraz symetrycznie rozmieszczone głośniki po obu stronach przedniego panelu. Całość sprawia wrażenie kompletnego urządzenia, a nie zestawu złożonego z osobnego monitora i jednostki centralnej. Nie sposób również nie zauważyć podobieństw do komputerów Macintosh z tego samego okresu. Oczywiście Presario pozostawał pełnoprawnym PC-tem, jednak jego bryła, zintegrowana konstrukcja i przyjazny wygląd sprawiają, że trudno nie odnieść wrażenia, iż Compaq chciał zaoferować użytkownikom PC coś równie prostego i estetycznego. To jedne z tych komputerów, które po prostu dobrze prezentują się na biurku i od razu budzą zainteresowanie. Z całej mojej, niemałej jednak kolekcji retrokomputerów zauważyłem, że najczęściej sięgam właśnie po którychś z modeli Presario, pewnie głównie ze względów praktycznych. Tak naprawdę wystarczy nam kabel zasilający, klawiatura i już możemy zaczynać. I chociaż oczywiście dzisiaj można klasyczne gry DOS-a odpalić nawet na takich maleństwach z jasnym OLED-owym ekranem, gwarantuję Wam, że prawdziwe retro doświadczenie dostarczyć może tylko klasyczny PC z ekranem CRT. Starszy model z roku 94 wyposażony jest w procesor 486 o taktowaniu 66 MHz. Fabryczna konfiguracja obejmowała 4 MB pamięci RAM, dysk twardy o pojemności 420 MB oraz napęd CD-ROM o podwójnej prędkości odczytu. W 1994 roku był to całkiem dobrze wyposażony komputer domowy. Jednym z najważniejszych elementów Presario jest oczywiście zintegrowany, przyzwoity monitor CRT o przekątnej 14 cali.
Po bokach monitora, ciut niżej, umieszczono wbudowane głośniki stereo, na środku natomiast estetycznie zabudowaną stację dyskietek i wspomniany napęd CD-ROM. Na bocznej ścianie monitora znajdują się 3 charakterystyczne dla serii pokrętła odpowiedzialne za regulację parametrów obrazu. Pozwalają dostosować jasność, kontrast oraz w razie potrzeby położenie obrazu. Spoglądając na tylny panel Presario CDTV528 od razu widać, że nie mamy do czynienia ze zwykłym komputerem domowym z połowy lat 90. Są już nowsze, nabierające popularności porty PS2 dla klawiatury i myszy. Złącza tunera telewizyjnego były jednym z głównych wyróżników CDTV. Dzięki niemu komputer mógł pełnić jednocześnie rolę telewizora i centrum multimedialnego. Nie zabrakło również wbudowanego modemu telefonicznego. Presario miał łączyć funkcje komputera, telewizora, odtwarzacza płyt CD oraz domowego centrum komunikacyjnego zamkniętego w jednej obudowie. W tej serii dostęp do komponentów jest niezwykle łatwy. Ściągamy plastikowy panel, kilka śrubek i cała kaseta z wnętrzem PC-ta już nam wyjeżdża. Poprzecznie na złączu ISA zamontowany jest tuner telewizyjny, do którego później jeszcze na chwilę wrócimy. 4 MB pamięci RAM wlutowane jest na stałe w płytę, 2 kości dodatkowo możemy dołożyć. Obsługiwane moduły to 72-pinowe SIM-y w wolniejszej architekturze FPM. 4 MB w roku 94 to ilość w zupełności wystarczająca do pracy w Windowsie 3.11 i gier, ale nie byłbym sobą, gdybym czegoś tutaj nie dorzucił. Wjeżdżają więc 2 dodatkowe czwóreczki. Karta graficzna również jest zintegrowana na płycie, oparta o popularny układ Cirrus Logic. Posiada w zupełności wystarczające 512 KB pamięci. Za audio odpowiada tutaj przeciętny raczej układ ESS zgodny ze standardem Sound Blaster. Na szczęście na płycie znajdziemy również układ Yamaha YMF262, czyli powszechnie znany jako OPL3. To on odpowiada za charakterystyczne brzmienie muzyki i efektów dźwiękowych w klasycznych grach DOS. I standardowo jeszcze 2 słowa o baterii do podtrzymywania ustawień BIOS-u. Na szczęście jest tutaj bateria litowa, szkoda tylko, że wlutowana na stałe. Oczywiście jest już rozładowana i ustawień nie podtrzymuje. Prowizorycznie, więc tymczasowo na dostępnych opcjonalnych pinach dołożyłem drugą, sprawną. Zasilacz dość nietypowo siedzi tutaj w górnej części obudowy monitora. Dysk twardy natomiast montowany jest od frontu pod napędem CD. Nowszy model 5520 wizualnie nie przeszedł żadnych zmian, dlatego drugi raz omawiać go już tutaj nie będziemy. Różnice oczywiście widoczne są, gdy zajrzymy już do środka. Fabrycznie siedział tutaj Pentium 75, a jak widzicie maksymalnie udało mi się upchnąć Pentiuma 133, co daje całkiem przyzwoity przyrost. Płyta nie wspiera nowszych Pentiumów MMX, a bez instrukcji MMX nic szybszego w domu już nie miałem. Pamięć również dołożyłem z wbudowanych 8 do 24 MB. Jest tutaj fabrycznie zainstalowany dysk o pojemności nieco ponad 600 MB, a za wyświetlanie obrazu odpowiada znany i lubiany S3 Trio 64V+, z 1 MB pamięci EDO i opcją rozbudowy o dodatkowy 1 MB. Taka konfiguracja pozwala już spokojnie cieszyć się płynną rozgrywką w nieco nowszych grach, a i te starsze działać będą tutaj bardzo dobrze. S3 Trio to karta, która w DOSie czuje się jak ryba w wodzie. Jak już prawdopodobnie zauważyliście na przebitkach, na CDTV528 jest zainstalowany niemiecki Windows 3.11. Jest dużo ciekawych programów, to prawdziwa kapsuła czasu i najlepszy sposób, by sprawdzić, jak komputer był użytkowany w latach swojej świetności. Compaq nie wydał dla tych modeli pakietów sterowników, dołączana była jedynie płyta recovery już z preinstalowanym systemem Windows 3.11 lub 95. Do ustawień BIOS-u w całkiem ładnym graficznym interfejsie dostaniemy się za pomocą specjalnie przygotowanej przez Compaqa dyskietki. Jej obraz dzisiaj można odszukać w internecie. Płyty recovery z systemem dla tych modeli również można odszukać. Dopasowanie jednak odpowiedniej wersji, w której zaszyty będzie numer seryjny naszego komputera, graniczy niemal z cudem. Wypaliłem 10 płyt dla 2 komputerów i na żadnej nie udało mi się odpalić instalatora. Wróćmy więc do naszego niemieckiego Windowsa. Na starcie wita nas graficzny interfejs menadżera programów TabWorks.
Firma Compaq dodawała go fabrycznie do swoich komputerów i laptopów z lat 90. Program imitował fizyczny biurowy segregator z kolorowymi zakładkami na krawędziach. To w sumie bardzo wygodne i zdecydowanie poprawia komfort pracy w tym systemie. Na lewej krawędzi jest dostęp do najczęściej używanych programów. Znalazł się tutaj m.in. notatnik oraz definiujący model CDTV program tunera telewizyjnego. Dzisiaj oczywiście już bezużyteczny. A co tam sztuka dla sztuki, ale sprawdźmy, czy to w ogóle jeszcze działa. Na szybko z półki zdjąłem pierwszego playaka i o dziwo, jak widzicie, obraz i dźwięk wyświetliło. Chociaż same kolory pozostawiają już wiele do życzenia. Skacząc po zakładkach z prawej strony znajdziemy m.in. gry. Możliwe, że były już fabrycznie preinstalowane. Jest Tetris for Windows, czy sterowany myszą zjazd na nartach po niekończącym się białym zboczu z góry. Gra o nazwie Golf. Dlaczego Golf? Nie wiem. To zwykły pasjans. W zakładce Compaq znalazł się pakiet startowy z zestawem manuali. Jest również kilka programów do obsługi audio, m.in. z klimatyczną, popularną w latach 90. segmentową wieżą, gdzie od góry możemy załadować pliki MIDI, a drugi segment to już zasobożerne wave'y. Poza tym oczywiście mamy tutaj wszystko to, co w Windowsie 3.11 było w standardzie, ale jest również biurowy pakiet MS Works z dostępem do bardziej rozbudowanego edytora tekstu czy arkuszy kalkulacyjnych. Ostatni zapisany dokument na dysku jest ze stycznia 2001 roku. Komputer możemy naturalnie użytkować w bardziej klasycznym stylu i porzucić Windowsa na rzecz znanego nam wszystkim Norton Commandera. Od siebie doinstalowałem kilka gier. Taki klasyk jak Wolfenstein 3D oczywiście nie będzie stanowił dla Presario żadnego wyzwania. Przejdźmy do czegoś bardziej wymagającego. Nowszy Doom działa tutaj również wyśmienicie. Doom nieźle korzystał z dodatkowej pamięci cache L2. Mogłoby być więc jeszcze ciut płynniej. Niestety Compaq pamięci cache drugiego poziomu na płycie nie dołożył wcale. R4G wersji na DOSa wyszedł w grudniu 1995 roku. Działa tutaj i wygląda świetnie. To jedna z tych gier, które się prawie nie starzeją wcale. Ale żeby nie było tak kolorowo, w kilku tytułach napotkałem problemy z audio i mimo szczerych chęci nie udało mi się ich uruchomić z dźwiękiem. Presario 5520 fabrycznie wyszedł już na debiutującym Windowsie 95 w połączeniu z mocniejszym procesorem Pentium i standardowo 8 MB pamięci RAM mógł działać płynnie. Większość programów od Compaq została przeniesiona bezpośrednio z Windowsa 3.11. Jest tutaj niemalże praktycznie ten sam zestaw startowy. Jednym z mocniej promowanym przez Compaq programem był Phone Center, który przy współpracy z modemem pozwalał zmienić komputer w coś w rodzaju domowego centrum telefonicznego. Mogliśmy wykonywać połączenia, korzystać z książki adresowej, obsługiwać wiadomości głosowe czy nawet faks. Na dysku jest nawet wideo startowe już z konkretnym przeznaczeniem dla niemieckiego odbiorcy. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Compaq Presario entschieden haben. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Entwicklung steht bei uns an erster Stelle. Nicht umsonst sind Compaq PCs die meistverkauften PCs der Welt. A jak ten model radzi sobie w grach? Cóż, nie najgorzej. Duke Nukem 3D w wyższej rozdzielczości działa bardzo płynnie, gra nie notuje żadnych spowolnień. Mamy jednak teraz już Pentiuma 133. Możliwe, że na oryginalnym 75 byłoby ciut gorzej. Zainstalowałem jeszcze kilka gier na próbę, m.in. pierwszego Tomb Raidera. Zobaczcie zresztą sami krótki wycinek. Nie ma jednak co ukrywać, że tą produkcję osobiście wolałbym ogrywać w parze z akceleratorem Voodoo. Gra w trybie software'owym, jak widać, działa ok. Sprawdziłem jeszcze pierwszą część GTA. I tutaj podobnie jest ok,
Chociaż, ku mojemu zaskoczeniu, czasami potrafi nieco szarpnąć. Przez większość czasu jednak działa bardzo płynnie. Moim zdaniem jednak ten komputer najlepiej sprawdza się w grach 2D pisanych pod Windowsa 95 i 98, a takich przecież nie brakuje. Na przykład w przygodówkach point and click, takich jak w pełni spolonizowany Ace Ventura Psi Detektyw, wydany już w 99 roku. Zapłacić, Ventura. Co? Trzymasz tu zwierzęta? Wynoście się stąd ty i cała twoja menażeria. Ma pan naprawdę piękne oczy. Starsze gry, pamiętające jeszcze złotą erę DOSa, również działają bezproblemowo. Dzięki za uwagę, na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do subskrybowania kanału i pozostawienia łapki w górę, tak by nakarmić algorytmy. Zachęcam również do wspólnej dyskusji w komentarzach. Trzymajcie się i do usłyszenia.